Ale dzisiaj będzie odcinek o takim cięciu, którego jeszcze na tym kanale nie pokazywałem. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Mamy 24 dzień lutego. Do wiosny jeszcze prawie miesiąc, ale dzisiaj chciałem nakręcić odcinek o pierwszym cięciu róż tej wiosny. Dzisiaj zrobię pierwsze cięcie. Miałem to robić tydzień temu, ale się rozpadało i to będzie dzisiaj robione. Bardzo cieszę się z tego, że wielu z Was, mam sygnały od bardzo wielu z Was, że dzięki filmikom o cięciu róż, których na kanale jest już mnóstwo, przestaliście się obawiać ciąć róże. Wielu z Was nabrało pewności siebie, a część nawet lubi ciąć róże. Sprawia im to przyjemność, tak? Ja to rozumiem, ja też lubię ciąć. Ale dzisiaj będzie odcinek o takim cięciu, którego jeszcze na tym kanale nie pokazywałem. To będzie cięcie zupełnie inne niż wszystkie cięcia do tej pory. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że mieliśmy dość, może nie powiem, że surową zimę, ale zimę z epizodami, z dużymi spadkami temperatur. I w wielu miejscach w Polsce róże wyglądają podobnie jak tu, czyli wyglądają źle. Dużo pędów jest brązowych, czarnych. Nie wiecie, czy one przemarzły, czy nie przemarzły. I ja dzisiaj pokażę sposób, jak potraktować róże, które właśnie ucierpiały w czasie mrozów, a są różami już kilkuletnimi. To nie są młode róże. Więc to, co ja będę robił, dotyczy głównie róż rabatowych, bo ja tu mam róże rabatowe, ale innych grup też, takie, których pędy przemarzły, wyglądają źle i są na tyle stare, że wymagają odmłodzenia. Ale to cięcie nie będzie też takim cięciem jak cięcie o odmładzaniu, który filmik na tym kanale już jest. Podlinkuję Wam go za chwilę. Bo cięcie odmładzające krzewów, które nie przemarzły, wygląda inaczej niż to, co my będziemy robić. Jeżeli mamy krzew, który nie przemarzł, który jest ładny, to tylko jak gdyby wymieniamy mu część tych najstarszych pędów i chcemy, żeby w to miejsce wyrosły nowe. Tutaj jest sytuacja zupełnie inna. Mamy tak, że mamy mnóstwo pędów, w zasadzie wszystkie pędy, które najprawdopodobniej ucierpiały i nie wiemy jak bardzo, czy one zaczną rosnąć, czy nie zaczną rosnąć. A teraz o terminie tego cięcia. Tak jak powiedziałem, jest bardzo wcześnie. Forsycje jeszcze nie zaczęły kwitnąć, choć obserwuję pąki, już nabrzmiewają i mam sygnały, że na zachodzie Polski pierwsze forsycje już zaczynają kwitnąć. Ale i tak nie jest to ten typowy termin, który gdzieś zaczyna się w połowie marca. Czyli jesteśmy jakieś 3 tygodnie przed tym typowym terminem na rozpoczynanie cięcia. A mimo tego już zaczynam robić to cięcie. Dlaczego? Dlatego, że do tego cięcia, o którym będę tu mówił, które Wam będę pokazywał, ważne jest to, żeby zrobić je jak najwcześniej. Po co? Po to, żeby róże miały jak najwięcej czasu na uaktywnienie pąków śpiących, których my w tym momencie nie widzimy i mamy nadzieję, że się pojawią, jak najniżej krzewu. I zobaczcie, te róże nie są jeszcze w ogóle nawet odkryte. Czyli ja przystąpię do cięcia, nie odkrywając jeszcze tych róż z tych kopczyków, które były zrobione na zimę. I najprawdopodobniej trzeba będzie to cięcie jeszcze poprawić, zrobić poprawkę wtedy, kiedy się kopczyki rozgarnie, ale już po tym cięciu roślina będzie pobudzona do tworzenia tych nowych pąków śpiących. Ja Wam pokażę jeszcze te pąki śpiące, o co mi chodzi, żebyście mieli tą świadomość, jak to wygląda, jak one wyglądają na innych różach, bo tam pięknie, wczoraj widziałem taki przykład, gdzie to pięknie widać. I zobaczcie, tutaj na przykładzie róży parkowej Kolner Flora chcę Wam pokazać, o co chodzi z tymi pąkami śpiącymi, z tym nabrzmiewaniem pąków śpiących. Tutaj mamy krzewy, które 2 dni temu były posadzone do tych doniczek, ale były przycięte miesiąc temu i oczekiwały w chłodni. I w tym procesie już oczekiwania w chłodni następują bardzo istotne
istotne zjawiska, istotne procesy właśnie życiowe rośliny. Mamy taki krzew, z których są, zobaczcie, to są dwa takie grube, one nie są stare, bo to są jednoroczne pędy, ale bardzo grube, tak? Gołe, można powiedzieć. I przez ten miesiąc czasu, kiedy po przycięciu te rośliny w chłodni były, tutaj zobaczcie, tutaj już pokazuję palcem, nabrzmiał jeden pąk, tutaj nabrzmiewa drugi pąk, mniejszy i tam, tutaj trzeci. Tak działa przycięcie rośliny i wtedy, kiedy ona jest zdrowa, kiedy ona chce żyć, ona uruchamia takie procesy tworzenia nowych pąków w miejscach, w których byście się ich nie spodziewali i z tych pąków po prostu wyrosną nowe pędy. Im te pąki będą bliżej nasady, tym dla nas lepiej, bo to będzie budowało strukturę krzewu lepszą. Także o to nam chodzi. W tym cięciu, które teraz robimy na krzewach, które mocno ucierpiały w zimie, chodzi o to, żeby u nasady wywołać takie coś. Im więcej czasu będzie właśnie w niskich, umiarkowanych temperaturach, tym łatwiej ten proces zachodzi i tym te pędy, które z tych pąków wyrosną, będą po prostu ładniejsze, mocniejsze. Dlatego robimy to cięcie tak wcześnie. I teraz tak, biorę się do tego cięcia. Mam tutaj ze sobą 3 sekatory. Mam taki sekator, który najczęściej używacie, czyli po prostu zwykły ręczny sekator. Od razu Wam powiem, że tym sekatorem będzie bardzo trudno to zrobić, bo te pędy są, wiele z tych pędów jest bardzo grubych, bardzo twardych. To też zależy od odmiany. Tu akurat jest no, wyjątkowo grube pędy, ale tu też pokażę Wam, dlaczego ja lubię bardzo sekator Felco 13 i że to jest najbardziej uniwersalny sekator z wszystkich, jakie do tej pory miałem, dlatego, że można nim ciąć zarówno bardzo cieniutkie pędy, nawet listki obcinać, jak i można ciąć takie grube pędy. Ale potem pokażę Wam inne sekatory, których możecie używać, a na końcu będę używał sekatora elektrycznego, dlatego, że tego cięcia tu mam mnóstwo i po prostu, żeby sobie ułatwić pracę, to przejdę na elektryka. Tutaj też bardzo fajnie widać, jak różne odmiany różnią się pod względem i budowy pędów, ale też pod względem tego, jak te pędy przezimowały. Tu mamy Siriusa, którego pędy są bardzo, bardzo grube, a tutaj obok mamy Black Forest Rose, gdzie te pędy są już zupełnie inne i przezimowały moim zdaniem dużo lepiej. Owszem, część pędów widzę, że jest brązowych, ale większość pędów jest zielonych. Więc tutaj też już widać, jak niektóre odmiany reagują na niskie temperatury. Które temperatury są dla nich szkodliwe, a które nie. I teraz tak, o co chodzi w tym cięciu, o którym chciałem Wam powiedzieć? Chodzi o to, że tak naprawdę nieistotne jest, jak to będziecie cięli. Zobaczcie, tak naprawdę kopczyk jest jeszcze nierozgarnięty. Tutaj już zaczyna być widać, że zaczynają nabrzmiewać pąki w tym miejscu, o. Tutaj, gdzie pokazuję sekatorem, widać już pączek zaczyna nabrzmiewać. Po drugiej stronie widzę to samo. To oznacza, że ten pęd nie zmarzł, więc teoretycznie ja bym mógł go przyciąć tutaj. I to jest właśnie, zobaczcie, tutaj mamy ten widać w tym momencie zaletę tego sekatora. Ten sekator Felco 13, on ma przedłużone rączki. Normalnie go używacie w ten sposób, tak? I zaskakująco wygodnie leży w dłoni. Mówię o dłoniach męskich, ale nawet kobieca dłoń też nie będzie miała z tym problemu. Natomiast jeżeli macie coś grubego do przycięcia, to tutaj macie dużo większą dźwignię i zobaczcie, też przytnie. Czyli możecie ciąć od cienkich pędów aż po takie grube pędy. Ja to będę ciął bardzo nisko. Nawet te pędy, które wiem, że są nieprzemarznięte, to będę je ciął nisko. Zobaczcie, tego pęda przytnę jeszcze tutaj. Może się Wam pojawić taki dylemat,
Bo jak zaczniecie ciąć nisko te róże, to zobaczycie nabrzmiewające pąki, czyli to oznaka, że to wszystko jest żywe, to możecie się zawahać, czy naprawdę chcecie ciąć bardzo nisko, tak? I moja sugestia jest taka: jeżeli macie bardzo stare krzaki i naprawdę zależy wam na odmłodzeniu, to nie wahajcie się, tylko tnijcie jak najniżej, tak? Natomiast jeżeli te krzewy nie są tak bardzo stare i nie chcecie robić takiego mocnego cięcia odmładzającego, to wtedy, kiedy widzicie tutaj nabrzmiewające pączki, nowe pączki, z których będą wyrastać nowe pędy, to możecie ciąć wyżej, tak? Ale ja będę ciął dość nisko. Zobaczcie, sekator Felko 13 spokojnie daje radę do tego, żeby robić takie cięcie. Takie grube pędy. A takie grube pędy mają najczęściej albo róże parkowe, albo róże pnące. Niektóre pędy są tak suche, że po prostu się odłamują. Zobaczcie, o. I wtedy na pewno ten pęd dalej jest jeszcze martwy, ale ja do niego będę miał dostęp dopiero jak rozgarniemy kopczyki. Na razie to cięcie ma na celu zmusić roślinę do nabrzmiewania takich właśnie pąków śpiących jak najniżej. Ale jeżeli z jakiegoś powodu albo ten sekator jest niewygodnie się wam tnie, tak? Albo, i tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której wcześniej nie mówiłem. Wszystkie sekatory, które mają inaczej zrobiony ten śrubunek, delikatniejszy, możecie sobie zniszczyć sekator. Czyli jeżeli sekator nie jest przeznaczony do cięcia grubych pędów, to nie oznacza tylko tyle, że ja i tak nim utnę, bo przyłożę taką siłę, mam tyle siły w rękach, że i tak przyłożę taką siłę i tak nim utnę. I co mi tu producent będzie bzdury opowiadał, że to się nie nadaje do cięcia grubych pędów. Owszem, wy możecie przyłożyć dużą siłę i uciąć, ale jeżeli sekator nie jest przeznaczony do cięcia grubych pędów, to oznacza też, że możecie go zniszczyć, dlatego że wystarczy, że będziecie ciąć gruby pęd, lekko skręcicie sekator i po prostu ta śruba może tego nie wytrzymać, on wam się po prostu rozejdzie w rękach. Ja miałem tak kilka razy, chyba 2 razy, z takimi chińskimi sekatorami za tam 20 zł, gdzie po prostu on w rękach mi się po prostu rozszedł cały, bo ta śruba puściła. Więc wtedy polecam wam tego typu sekatory. Niekoniecznie Felko. Wybór takich sekatorów jest duży i są nawet sekatory, które działają jeszcze lepiej, dlatego że mają tutaj rodzaj dźwigni, takiej dodatkowej, gdzie dużo lżej jest ciąć grube gałęzie. Więc do takiego cięcia właśnie tego typu starych krzewów odmładzającego, tego typu sekatory się sprawdzają super. I zobaczcie, pyk, 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 pyk. Mam zrobione cięcie praktycznie przy samym kopczyku, tak? Tak jak tutaj, to sobie odgarnę trochę tej ziemi. To jest pęd, który najprawdopodobniej cały będzie się nadawał do wycięcia. On jest bardzo, bardzo stary i częściowo tutaj już dołem zbutwiały. O. Sekator nie lubi pracować w ziemi. Ostrze nie lubią pracować w ziemi. Więc dobrze jest po prostu to odgarnąć. O. Słuchajcie, ja to tnę dość odważnie, ale czasem się może zdarzyć tak, rzadko tak się zdarza, ale czasem się tak zdarza, że jeżeli macie bardzo, bardzo stary krzew i w tej nasadzie tutaj nie ma takiej żywej, młodej tkanki, to może się tak zdarzyć, że po takim cięciu roślina padnie, że tam nic nie odbije. To są bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje, ale chcę wam powiedzieć, że takie coś się może zdarzyć, żebyście nie mieli zaskoczenia.
Ja na to nie patrzę, dlatego że uważam, że w tym momencie nie mam litości. Muszę to zrobić. Muszę to odmłodzić. Wykorzystuję te mrozy, które były. Nie chciałem powiedzieć surową zimę, ale to nie była surowa zima z epizodami surowymi. Wykorzystuję ją do tego, żeby sobie te rośliny odmłodzić. Nawet, widzicie, nawet są takie pędy, które bardzo ciężko jest uciąć. O, to wszystko jest całkowicie martwe, całkowicie brązowe. Ten pęd już po prostu też ze starości zaczął obumierać. Niekoniecznie z mrozu. A teraz pokażę Wam, jak dużo szybciej idzie ta sama praca przy użyciu sekatora elektrycznego. Musicie uważać. Dobrze by było założyć okulary ochronne, dlatego że tutaj wyciągając te rozgałęzione, kolczaste pędy, można sobie naprawdę zrobić krzywdę. I powiem szczerze, ja to tnę, nie jestem w stanie na 100% powiedzieć, jaki będzie efekt tego cięcia. Jak te krzewy się rozbudują w tym roku. Wiem tylko jedno, że jeżeli one mają się odnowić, rozbudować, to im wcześniej ten proces nabrzmiewania nowych pędów tam nastąpi, tym lepiej. Ja będę miał jeszcze jedną korzyść, dlatego że jeżeli sobie to teraz tak przytnę dobrze, nisko, to dużo łatwiej będzie mi to po prostu tutaj odkryć. Zrobię sobie nawożenie, potem odkryję kopczyki i zostawię to. I wtedy będę czekał i to takie finalne cięcie zasadnicze zrobię najprawdopodobniej gdzieś końcem marca, jak już będzie widać, co nam zaczęło odrastać, co żyje, co nie żyje. Ten sekator jest akurat bardzo dobry. Przerabiałem różne sekatory elektryczne. W tym 4 sekatory elektryczne Felco po prostu się rozpadły nam. To były modele, które już nie są produkowane. Pierwsze modele sekatorów elektrycznych Felco, których ja nie lubiłem, o tak powiem. Nie chcę powiedzieć, że one były złe, ale ja ich nie lubiłem. No i też wydaje mi się, że nie były to najlepsze modele. Cały czas to jest jeszcze Sirius. Tu jest młody pęd, ale też ucierpiał. Zobaczcie, ile mi tego zostało jeszcze tej pracy. Uciąłem dopiero raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krzewów. Jeszcze zostały 3 Siriusy,
i potem, bo tu jest po 10 krzewów z każdej odmiany sadzone, tych odmian jest kilkanaście, także tego cięcia jeszcze trochę jest. Jeśli macie tak jak tutaj, zobaczcie, tutaj macie taką sytuację, o, i tutaj można robić tradycyjne, normalne cięcie, dlatego że pędów dużo jest zielonych. Ale ja też zrobię dokładnie takie samo cięcie jak tam, czyli przytnę bardzo nisko. Bardzo nisko, wszystko przytnę. Zobaczymy też, będziemy obserwować w kwietniu, w maju, jak one zareagowały, jakie pędy odrastają, ile tych pędów odrasta. Czy to będzie 1-2 pędy z krzewu, czy tych pędów będzie kilka. Nie liczę na to, że ich będzie kilkanaście, ale jeżeli będą 4 pędy z krzewu, to będzie super, tak? Potem będzie można jeszcze robić też pewne modyfikacje, bo będzie można te pędy zostawić i dopuścić do kwitnienia czerwcowego, albo będzie je można w pewnym momencie przyłamać po to, żeby jeszcze je zmusić do rozkrzewiania. Także tu opcji jest dużo. Na dzisiaj to tyle. Ja mam jeszcze mnóstwo pracy i to jest pierwsze cięcie w tym sezonie, od którego zaczynam. Zawsze, jeżeli macie w planach odmładzanie róż, a macie tych róż dużo w ogrodzie, to zaczynajcie cięcie właśnie od tych roślin, które chcecie odmłodzić. Taka moja sugestia. I zobaczcie, jak wam to pokazywałem, to cięcie, to ja się nie zastanawiałem nad tym, które pędy są zielone, które są brązowe, które na pewno przemarzły, które nie przemarzły. Dlatego, że moim celem jest niskie przycięcie i pobudzenie do nabrzmiewania nowych pąków gdzieś tam u nasady krzewu. Więc nie interesuje mnie, które pędy przezimowały, przeżyły, które nie przeżyły. W ogóle to w tym momencie dla mnie nie ma znaczenia. Tnę po prostu na ślepo. Jeśli interesują was jeszcze inne prace przy różach wczesną wiosną, to dajcie znać poniżej, czy zrobić o tym film. Jest mianowicie jeden bardzo ważny zabieg, który warto zrobić bardzo, bardzo wcześnie, już teraz. I jest on ważniejszy niż cięcie róż. Można go połączyć z cięciem, a mianowicie przesadzenie, czy wymiana podłoża w różach, które rosną w donicach na balkonie czy na tarasie. Jeżeli raz na 2 lata, a najlepiej co roku, nie wymieni się tego podłoża u samego dołu, łącznie z usunięciem najstarszych korzeni, to te róże co roku rosną coraz słabiej, coraz słabiej, coraz słabiej. I jeżeli chcecie to zrobić, to właśnie ten zabieg najlepiej robić jak najwcześniej, już teraz. To jest jedna kwestia, czyli rośliny rosnące w doniczkach. Jeśli chcecie, żebym to pokazał, to dajcie znać, to spróbujemy zrobić o ten filmik. I drugi temat to jest przesadzanie róż w ogrodzie, takich rocznych, 2-, 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich nawet. Też im wcześniej to zrobicie, tym lepiej. Najlepiej już teraz o tym pomyśleć, przygotować sobie miejsce, do którego chcecie posadzić róże i jak najwcześniej to przesadzić. Jeśli chcecie z tego typu film, to też dajcie znać w komentarzach. Postaram się zrobić, chociaż jak tak zastanawiam się, jaką różę ja bym miał sobie przesadzić, kilkuletnią, to w tym momencie żadna mi nie przychodzi do głowy, bo to, co miałem usunąć, to już usunąłem. Tam, gdzie miałem posadzić nowe, to już posadziłem, więc będę musiał trochę pogłówkować, czy ja znajdę taką różę u siebie, którą chciałbym przesadzić, żeby na tej podstawie zrobić film. Ale dajcie znać, jak bardzo potrzebujecie tego typu filmów. Na dzisiaj to tyle. Cieszmy się, że wiosna coraz bliżej, bo jak patrzę na prognozę pogody, to na najbliższe 2 tygodnie zapowiadają naprawdę wiosenną pogodę. I wbrew pozorom ja się z tego jakoś specjalnie nie cieszę, bo chciałbym, żeby jeszcze były nocne przymrozki, które by wstrzymały całą wegetację. Bo jeżeli ta prognoza się sprawdzi, to w kwietniu może być nieciekawie, dlatego że te rośliny w kwietniu będą wyglądały tak, jak powinny wyglądać w maju. Ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że przyroda jest mądrzejsza od nas i że sama sobie poradzi z taką samoregulacją. I nie będzie takiej sytuacji, że na początku maja będziemy płakać, bo przemarzną. Wiele roślin może przemarznąć, jeżeli
wegetacja zbyt szybko ruszy. Ale bądźmy dobrej myśli. Do zobaczenia w następnym filmie.